Na początku mieliśmy taki pomysł, żeby poczekać z tym wszystkim do nowego sezonu. Jeżeli będziecie podchodzić perfekcyjnie do swoich zadań, do swoich rzeczy i będziecie chcieli je tak wymuskać, mieć taki po prostu idealny moment na zrobienie zmian, to prawdopodobnie nigdy ich nie wdrożycie. Warto czasem ludzi wkładać w zbyt duże buty. Jeżeli macie ochotę coś zmienić, to po prostu to zmieńcie, sprawdźcie, przetestujcie. Ale to niekoniecznie jest dobry pomysł. Lepiej z błędem zacząć niż perfekcyjnie zwlekać. Dobra, zaczynamy. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Zauważyliście coś nowego? To jest nasz pierwszy odcinek z nowym intro, ale jeżeli uważnie nas oglądaliście i słuchaliście, to zauważycie, że już pojawiały się takie elementy w różnych naszych materiałach. Wcześniej jeszcze zrobiliśmy kilka innych rzeczy trochę odświeżających. Nasz podcast, nowe logo, zrobiliśmy odcinek po angielsku. Trochę staramy się eksperymentować, robić nowe rzeczy. I na początku mieliśmy taki pomysł, żeby poczekać z tym wszystkim do nowego sezonu, czyli gdzieś tam we wrześniu tego roku wszystko zmienić, od zera zrobić taki refactoring całkowity i ze wszystkim zacząć od nowa w nowej odsłonie. Ale to niekoniecznie jest dobry pomysł. Czekanie ze zmianami na taki dobry moment, kiedy zrobimy wszystko od zera. Nie zawsze to się da, nie zawsze jest sens. Tak, dokładnie i to jest prawda, więc pamiętajcie, żeby nie czekać też z waszymi zmianami, bo tutaj nie chcemy się w dzisiejszym odcinku chwalić tylko tutaj nowym intrem, outrem, czy to, co robimy z Nerd Management, ale tym, żebyście nie czekali na odpowiedni moment, bo jeżeli czekamy na odpowiedni moment, to możemy się po pierwsze na niego nie doczekać, bo może zmienią się okoliczności, może zmieni się rynek. A też wiecie, że jeżeli będziecie podchodzić perfekcyjnie do swoich zadań, do swoich rzeczy i będziecie chcieli je tak wymuskać, mieć taki po prostu idealny moment na zrobienie zmian, to prawdopodobnie nigdy ich nie wdrożycie. Prawdopodobnie przyjdzie jakieś wypalenie, o którym rozmawialiśmy na przykład w 83 odcinku z Olą Kunysz, więc dążenie do takiego dobrego momentu nic nie daje. A jednak kiedy robimy rzeczy pomału, to jest dużo lepiej. Teraz Krzychu, jakie rzeczy ty wdrażałeś pomału, które ci się udało, a które duże nie byłyby możliwe? Taki strach przed decyzją, który powoduje, że czasami czekamy z czymś, żeby wszystko było perfekcyjnie. I takie sytuacje, które mi przychodzą na myśl, z którymi się czasami zdarzamy, to jest na przykład powierzanie ludziom nowych obowiązków albo awansowanie kogoś na stanowisko seniora. Często jest tak, że stawiamy przed taką osobą jakieś zadanie, spełnić jakieś warunki, jakieś oczekiwania. Rozmawialiśmy o tym chociażby w odcinku 23 o learning planach i często jest tak, że jeszcze czegoś brakuje, jeszcze drobnej rzeczy brakuje i oczekujemy od tej osoby, żeby była perfekcyjna, żeby idealnie pasowała do nowego wyzwania. A to jest coś, co może powodować, że nigdy nie będzie tego ideału, zawsze troszeczkę brakuje. Z mojej perspektywy widzę, że czasami właśnie w ten sposób ograniczamy potencjał tych ludzi, bo czekamy, żeby byli idealni. Więc z tego względu to jest rzecz, którą warto czasem ludzi wkładać w zbyt duże buty. Powiedzieć im, słuchaj, to będzie twoje zadanie, wiem, że jeszcze nie jesteś idealny, nie jesteś idealna do tego. Będziemy razem pracować oczywiście, bo nie można kogoś porzucić w takiej sytuacji, tylko będziemy razem pracować nad tym, żebyś dorósł czy dorosła do tej roli, ale działa już teraz. Wtedy oczywiście to wymaga od nas więcej wysiłku, bo musimy na bieżąco wspierać tę osobę, sprawdzać, pomagać, planować wspólnie, ale wtedy ta osoba szybciej rośnie, szybciej się zmienia. I to trochę jest to samo, co zrobiliśmy tutaj u nas w Nerd Management. Jeżeli byśmy czekali nie wiadomo ile czasu, kiedy to wszystko będzie idealne, to pewnie jeszcze byśmy kilka lat na to poczekali. Dokładnie, a tak małymi krokami, czyli zgodnie z filozofią Kaizen, idziemy do przodu, także nie zdziwcie się, kiedy będą się pojawiać nowe elementy, będą się pojawiać może nowe jakieś dźwięki, nowe wstawki,
nowe rzeczy, ponieważ zmieniamy to krok po kroku. Więc jeżeli myślicie, że jeżeli zmienicie jedną małą rzecz, to nagle to wszyscy zauważą, będą wytykać was palcami, że nie, że to tak nie powinno być, powinniście zrobić wszystko naraz, bo to jest dokładnie jak z naszym outro, czyli jak kiedy wrzuciliśmy kilka odcinków temu inną muzyczkę zupełnie na koniec, a absolutnie nikt się nie odezwał. Niektórzy później mówili, a faktycznie coś tam dziwnego na koniec się wydarzyło, więc mi przychodzą do głowy takie dwa powiedzenia, które są istotne w kontekście tego odcinka i które warto, żebyście wzięli sobie do serca, czyli po pierwsze, lepiej z błędem zacząć niż perfekcyjnie zwlekać. Nie ma sensu czekać na dobry moment, bo moment zawsze będzie zły. A druga rzecz to jest właśnie to, że czas na zmiany jest zawsze zły, czas na to, żeby coś było odpowiednio zrobione jest zawsze zły, więc lepiej po prostu zacząć z tym, co macie. Jeżeli macie ochotę coś zmienić, to po prostu to zmieńcie, sprawdźcie, przetestujcie. Jeżeli wasi ludzie chcą coś przetestować, wdrożyć, sprawdzić, dajcie im na to przestrzeń, tak żebyście mogli po prostu krok po kroku usprawniać to, w jaki sposób pracujecie, a nie żebyście czekali do ostatniego momentu, bo jeżeli pracujecie w IT już wystarczająco długo, żeby przeżyć tak zwane wielkie release'y po długotrwałym na przykład developmencie, to dobrze wiecie, że taki Big Bang development zawsze kończy się i zostaje tylko bang i są same problemy z tego tytułu. I to się tyczy wszystkiego. Waszego rozwoju, waszej kariery, rozwoju waszych ludzi, współpracy z waszymi ludźmi i tak samo wszystkich rzeczy, które robicie po drodze. Na waszą korzyść działa zasada gotującej się żaby. Przeważnie, gdy mówimy o tej gotującej się żabie, to mówimy o czymś negatywnym, czyli że nie zauważamy bardzo małych zmian w złym kierunku i to jest prawda oczywiście i zdajemy sobie sprawę, gdy już jest za późno, albo nawet nigdy nie zdajemy sobie sprawy. Tak samo to działa też w dobrym kierunku, czyli jeżeli wprowadzamy drobne usprawnienia, drobne małe zmiany, i to nie tylko w pracy naszego zespołu, ale chociażby u nas, czyli każdego dnia się uczymy czegoś nowego, w każdym tygodniu sprawdzamy coś nowego, w każdym tygodniu słuchamy odcinka Nerd Management, to wtedy te takie drobne klocuszki, drobne cegiełki powodują, że nawet nie zauważamy tej zmiany i dopiero zdamy sobie sprawę po roku na przykład, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, mamy zupełnie inne możliwości, zupełnie inną wiedzę. No i to jest coś, czego wam życzymy, żebyście każdego dnia zmieniali siebie na lepsze, zmieniali swoje zespoły na lepsze, po troszeczku, pomalutku, naprawdę jakąś drobną rzeczą, drobną zmianą i potem po pół roku, po roku okaże się, że jesteście w zupełnie innym miejscu. A jeśli was nie ma jeszcze z nami na naszym newsletterze, to koniecznie zapiszcie się na stronie nerd.management/newsletter. Dzięki temu będziecie na bieżąco i te wszystkie drobne zmiany będziemy wam podsuwać, proponować, a może któregoś dnia również wystąpicie na antenie z nami, pokazując innym, jakie zmiany wdrożyliście w życie i co wam to dobrego dało. Także co, tyle na dziś. Miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się za tydzień we wtorek o 8:00. Trzymajcie się, cześć! Cześć!